Siemka, ja jestem Adacho i nie sądziłem, że po tylu latach oglądania Dragon Balla dowiem się nowej rzeczy. Dopiero teraz zauważyłem, że ten słoik, w którym były ziarna Saibamenów, jest tak naprawdę dwustronny. Z jednej strony mamy ziarenka, ale po środku tego słoika jest jakby szkło, które oddziela dwie komory, i z drugiej strony też jest jakby wieczko, które można odkręcić i jest tam ten płyn, którym się podlewa te ziarenka Saibamenów, które w Dragon Ball Daima się okazało, że są ziarnami pochodzącymi z Królestwa Demonów, więc teraz się zastanawiam, czy karty, które na 1 kwietnia wychodzą do Dokana, będą miały kategorię Demonic Power. No może Nappa i Vegeta nie, bo dzisiaj rano właśnie tak się spodziewałem, że dostaniemy detale nowych kart. Ja oczywiście jeszcze nie widziałem również animacji, więc tym się dzisiaj zajmiemy. Myślałem, że może zrobię tak, że usiądę o 9:55 z nagrywaniem i o 10:00 odświeżę stronę i będę dopiero miał zaskoczenie, jaka to będzie karta, ale nie miałem takiej możliwości, więc dzisiaj zajmujemy się tym na spokojnie. Natomiast karta banerowa to jest Saibamen. Saibamen dostaje kartę świeżą przed legendarnym Kid Buu. Tej jestem w sumie bardzo ciekaw. Mimo wszystko, na początku obejrzyjmy animację. Zazwyczaj historycznie to nie były karty, które miały aż tak wielki budżet, jeśli chodzi o animację, bo pamiętam, że w zeszłym roku mieliśmy Cella, który miał domain. 2 lata temu nie pamiętam, co było na 1 kwietnia, ale na 1 kwietnia też był... czy Toppo? Może to był Toppo właśnie 2 lata temu. Mieliśmy Kale, mieliśmy Radica. Raditz to też był właśnie Saiyan Saga, może to też jest jakaś, chociaż w sumie nie, to raczej nie jest sugestia tycząca się nadchodzącej celebracji wielkiej, więc mniej mojego gadania, więcej oglądania. Ja was zachęcam do tego, żebyście może napisali w komentarzu, jaka jest wasza opinia na temat wyboru postaci, bo na temat kart to jeszcze się nie będziemy wypowiadać, póki ta karta nie wyszła, ale wybór postaci, Nappa plus Vegeta. Zobaczmy, jak to wygląda, chociaż domyślam się, że na początku zobaczymy animację karty banerowej, czyli właśnie Saibamenów. Z tego co kojarzę, to już... ta animacja już chyba istnieje w grze, bo mamy tę specjalną kartę z Saibamenami, która jest już niedostępna, nie? Więc mamy tak naprawdę kilku Saibamenów tutaj na tej karcie, to nie jest... O! To nie jest... to nie jest jedyny Saibamen. Zapomniałem, że oni mają taki atak. Mógłbym... Okej, ten film wrzucam jeszcze przed 1 kwietnia, więc nie będę wam tutaj nic mówił, ale dziwnie... Dziwnie mi się skojarzyło dosłownie to ta scena, jak 2 kapsuły leciały z tym, co ostatnio robiłem. Nieważne. Czekajcie, czemu Vegeta zaczyna, skoro to był Nappa plus Vegeta? Czemu Chaozu jest tam gościem, który otrzymuje obrażenia, no? Mamy głos, więc... to wygląda na Active Skilla. Wow! Co tu się dzieje? Będziemy mieli w takim razie kategorię Giant Ape Power. Nappa! Wow! Nappa Ozaru! Widzę tego Radica w rotacji. Tak, oczywiście jest to Reversible Exchange, ale z tego co widzę, to tutaj Vegeta jest pierwszy, a Nappa drugi. Animacyjnie nie jest źle, ale... Okej, mamy atak obszarowy, tylko czy to był Active Skill, bo nie zwróciłem uwagi, czy to był Active Skill, czy tam był głos, czy nie? Jestem trochę rozkojarzony. Okej, to jest Active Skill, ale... Albo na przykład gdzieś jeszcze ominąłem animację spotkania się. A okej, czyli ma tego... jak to się nazywa? To skupisko ataków? Jak to się nazywało? Taunta, o właśnie. Zrobili tutaj w tej karcie, w tych animacjach z Nappy dosłownie równego Vegecie, nie? Gość idzie sobie razem z Vegetą, też atakuje, przemienia się w Ozaru. Tutaj mamy ewidentnie super atak, bo mamy to bez głosu. Czyli to jest super atak Vegety. KO Screen. I to mamy Active Skill. Wiecie co? To tak wygląda, jakby oni mogli się zmieniać od samego początku. Ta animacja to wygląda, jakby oni razem przychodzili, więc to bardziej przypomina animację wejścia. Bo w przypadku animacji spotkania jest tak, że... chociaż nie wiem. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Tak czy siak, to było ciekawe tutaj. Nappa i Vegeta razem idą, nie? Vegeta, w ogóle Nappa, Ozaru, Raditz Ozaru, te wszystkie postacie, które w Dragon Ballu nie przemieniały się w małpy, a w Dokanie są w tych wersjach. O, jest tutaj ten Saibaman. Nie dokończę myśli. Jest Saibaman Int. Co już podświadomie sprawia, że myślę, że to jest karta dodżująca. Bo ma przynajmniej 5 punktów do dodża w ukrytym potencjale.
Nie wygląda to źle, powiem szczerze, ale tak jak mówię, budżetu tutaj jakiegoś szczególnie wielkiego nie ma. Co to jest za... To jest ten taunt, nie? Czyli wygląda na to, że super atakiem Nappy jest atak obszarowy, a active skillem jest taunt. Okej, dobra, nieważne. To znaczy ważne, ale zaraz to wszystko sobie zobaczymy tutaj. Ja się przełączam i sprawdźmy, jak wygląda leader skill tego pana. W ogóle jak wygląda tutaj typ. Extreme AGL. Mamy dosłownie dwie karty Vegety i Nappy w grze i jedna jest niebieska, a druga zielona i teraz dostajemy drugą niebieską. Jest nowa fajna stronka, która tutaj pokazuje karty, tylko że zauważyłem, że jest ona troszeczkę jeszcze źle zoptymalizowana. No akurat teraz się wszystko tutaj mi wgrało, ale czasem jest tak, że się nie wgrywają te obrazki kart. Nappa Vegeta, czy jak to wpiszę w ten sposób, to będzie to pokazane? Nie, no to dobra, to zobaczymy w takim razie samego Nappę. Widzicie, są dwie karty, to jest Nappa Vegeta Exchange i to jest Nappa i Vegeta, czyli oni są razem na jednej karcie. Nie do końca rozumiem w sumie, dlaczego zrobili to niebieską kartą, skoro niebieska karta ma 5 punktów do additionala, równie dobrze mogli zrobić fizyczną kartę, nie? Wiem, że też troszeczkę się różnią statystyki w ukrytym potencjale w zależności od typu. Zobaczmy w takim razie, co on tutaj ma. Over 9000, to jest... Pozdrawiam Maćka z kanału Over 9000, ale przepraszam, to jest naprawdę jeden z najgorszych linków w grze. On jest praktycznie obecny tylko w przypadku tych kart i w przypadku szampy. Nie wiem w sumie dlaczego. Kiedyś pamiętam, że czytałem jakieś wyjaśnienie tego, dlaczego szampa też ma ten link, bo to nie do końca jest w ten sposób tłumaczone na japoński. Tak naprawdę jedyna grywalna karta to jest ten gość, który i tak już troszeczkę się zestarzał, ale nadal jest w porządku, więc podejrzewam, że ten Cyberman też będzie musiał mieć over 9000, jeśli tutaj mamy grać w ten sposób. Okej, zobaczmy leader skilla. Saiyan Saga, Accelerated Battle, widzę, że statystyki tutaj się nie różnią, więc to raczej jest normalna sprawa, że na 1 kwietnia nie mielibyśmy karty, która ma jakiegoś innego leader skilla, ale mamy tylko dwie kategorie główne. W tym Accelerated Battle to jest dość taka specyficzna kategoria, więc z czapy nie jestem w stanie powiedzieć, jakie konkretnie karty tam są, bo są tam karty z różnych sag i różnych ras. Saiyan Saga, Mission Execution, Giant Ape Power, Final Trump Card. Czyli chociażby Goku Kaioken też się łapie pod to, bo jest Final Trump Card w Saiyan Saga. Patrzę pod kątem bohaterów, jakby kart super z Saiyan Sagi, czyli jakby kart protagonistów, kto mógłby tam być. Czy ten Kid Gohan ma Giant Ape Power? Wydaje mi się, że ma, bo pamiętam, że go używałem. Tak, ma Giant Ape Power, a więc wygląda na to, że tego Gohanka też moglibyśmy wrzucić. On jest świeżo poeza, trochę niedoceniana karta, mało używana, ale przede wszystkim, czy ten Vegeta i Nappa oni będą dobrą kartą, bo jeśli będą słabą kartą, to nie ma sensu grać nim na liderze, bo to by oznaczało, że musimy dwie takie karty wrzucić do drużyny, no nie? Będziemy mieli po prostu problem. Podstawowe efekty. Atak Def 250, Ki +1 za niebieską sferę zebraną, za niebieskiego orba, szansa na kryta i redukcja damage'a 40%. Okej, fajna baza. Mamy już supporcik od razu, czyli niekoniecznie musimy polegać na tym Cybermanie, chyba że jeśli ta karta będzie spoko i będziemy mogli grać nią na liderze, to mamy tak naprawdę dwa bardzo mocne supporty. Jeśli trzymamy tę kartę w rotacji, to w każdej turze mamy mocny support, 40% ataku i defa, Saiyan Saga, Giant Ape Power. Zobaczymy, jakie będą też ograniczenia odnośnie kategorii, czy jakiekolwiek będą. Z jedną albo więcej niebieską ki zebraną, albo jedną albo więcej tęczową ki zebraną. Nie widzę póki co żadnego zmieniania orbów, więc być może ta karta będzie troszeczkę uzależniona. Wiecie co, ja sobie skoczę tutaj, bo po tej stronie będzie wygodniej czytać. Natomiast nie wydaje mi się, żeby był aż tak wielki problem, bo ten warunek nie jest trudny pod kątem ilości orbów. Niebieski orb zebrany albo tęczowy orb zebrany. Saiyan Saga, Giant Ape Power, 20% supporta i ataki efektywne przeciwko wszystkim typom. Okej, to jest bardzo mocna umiejętność, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Giant Ape Power to jest też, przypominam, Super Saiyanin 4. A więc nawet jeśli mielibyśmy grać na upartego tą kartą jako jakiś totalny floater w drużynie z Super Saiyanami 4, to póki co, kurde, nie wiem, może zobaczymy, może to jest też opcja. Przy atakowaniu, atak def 150, jednorazowo redukcję damage'a 20%, atak def 100%, wyprowadza dodatkowy atak, który ma 70% szans na bycie super atakiem i ataki gwarantowane, że trafią, jeśli mamy jednego przeciwnika. To jest wszystko przy naszym atakowaniu, więc podejrzewam, że ta karta nie jest grywalna na pierwszym slocie, chyba że będzie miała coś tam dalej napisane, ale jednorazowa redukcja damage'a to prawdopodobnie, no właśnie, z tego co widzę,
ta jednorazowa redukcja damage'a z jakiegoś powodu jest jednorazowa. Więc zazwyczaj to wygląda w taki sposób, że karta na samym początku musi mieć dodatkową ochronę, żeby potem się jakoś zbudować. I tutaj widzę, że to budowanie polega na tym, że po wyprowadzeniu 2 ataków w bitwie, co jest praktycznie gwarantowane od razu, bo mamy tutaj gwarantowany atak, który ma dopiero szansę na bycie super atakiem, ale warunek tutaj napisany to jest po prostu atak, a nie super atak. Więc powiedzmy, że już w drugim pojawieniu się ta karta ma permanentnie dodatkowy atak z 70% szansą na super atak, czyli powiedzmy to samo, co tutaj było napisane, tylko że jeszcze raz, i 20% szans na kryta. Po 6 atakach w bitwie znowu to samo i znowu to samo, czyli kolejny atak 70% szans na super atak i kolejne 20% na kryta. Czy on miał kryta wcześniej? Miał chyba, nie? Tak, kryta miał 40%, więc tu mamy 20, boom, tu mamy 20 i nagle się robi z tego 80% kryta. A 6 ataków tak naprawdę, zobaczcie, i już rozumiemy, dlaczego ta karta jest Extreme AGL, a nie na przykład Extreme STR, bo AGL, tak jak mówiłem, ma ukryty potencjał z darmowym additionalem, no nie? Czyli ten dodatkowy atak możecie nawet puścić z ukrytego potencjału, czyli mamy jeden, drugi wbudowany, trzeci z ukrytego potencjału, w kolejnej turze mamy już gwarantowany kolejny ze względu na to i praktycznie trzecie pojawienie się już możemy mieć to aktywne. Za każdy atak wyprowadzony 150% ataku i redukcję damage'a 7% w turze. No właśnie, to jest mechanika, która wyklucza tę kartę z grania na pierwszym slocie praktycznie. Cała defensywna mechanika tej karty, która umówmy się jest, albo może być imponująca, bo mamy zwykły atak, ten, drugi, trzeci, czwarty i ukryty potencjał piąty. Czyli mamy 35% dodatkowej redukcji damage'a, nakładamy to na to 40 i mamy 75% redukcji damage'a, ale ta sama redukcja damage'a 75% niekoniecznie musi być zbawieniem, bo przydałaby się jeszcze garda albo jakiś wysoki def, no nie? A tutaj gość nie buduje sobie defa z każdym atakiem wyprowadzonym, tylko atak. Chyba że ma to na super ataku, zaraz zresztą zobaczymy. To byłoby się... O wow! Co to za efekt? Atak na 4 tury, co prawda tylko zwykły buff, czyli 30% i 50% defa na jedną turę. Więc zakładając, że tamte dodatkowe szanse na ataki będą zamieniane na super ataki, to Nappa ma tutaj szansę kilkukrotnie podnieść sobie ten def. Natomiast atak, 4 tury, no jestem ciekaw tych liczb. Ale póki co wydaje mi się, że mimo tego, że ta karta ma defensywne mechaniki, to jest bardzo ofensywną kartą. No i zobaczmy, jaki jest warunek zmiany. 2 albo więcej przeciwników, albo zaczynając od 3 tury od wejścia postaci. To nie jest złe, to jest drugie pojawienie się postaci. Wiadomo, że możemy mieć tak ustawioną rotację, że gość nam rozpocznie w 3 turze, ale to jest ogólnie 5 tura od początku walki, chyba że mamy 2 przeciwników, albo więcej, nie? Więc teoretycznie karta grywalna na Mistrzostwach Świata, ale dużo czasu zajmie nam przechodzenie w nappę, aktywowanie tamtego super ataku, chociaż nawet super atak będzie, a niekoniecznie active skill, także no zaraz zobaczymy, jak to wygląda z drugiej strony. Jeszcze zobaczmy tego active skilla Vegety, czyli to jest ten atak z 2 Ozaru. Może być aktywowany, kiedy mamy naprzeciwko siebie jednego przeciwnika, tylko jednego przeciwnika. I to nie ma żadnych warunków, jeśli chodzi o ilość tur, ani o ilość ataków wyprowadzonych, po prostu możemy tego użyć od samego początku walki tak naprawdę. Atak podnoszony o 1700% tymczasowo, ultimate damage, pieczętuje super atak przeciwnika na jedną turę, zmienia fizyczne, mamy zmianę orbów jednak, ale na active skillu, zmienia fizyczne orby na tęczowe, sojusznicy z Saiyan Sagi atak 20 i dodatkowy atak 20 dla Extreme klasy na jedną turę. Wiecie co? To jest o tyle fajne, że możemy tego użyć na pierwszym slocie od razu w pierwszej turze, ale biorąc pod uwagę, że on bardzo mocno ten active skill powinien bić, bo tutaj mamy oczywiście kilka różnych efektów. Możemy to puścić dla supporta, możemy to puścić dla zmiany orbów, dla Seala. Fajnie. Biorąc pod uwagę, że gość podnosi sobie atak na 4 tury, myślę, że optymalnie byłoby puścić ten atak w drugim pojawieniu się Vegety. Też ze względu na to, że ma podnoszonego kryta, więc ten super atak, więc ten active skill też mógłby krytować, no nie? Tak to widzę. Więc mamy ofensywnego Vegetę, który też supportuje. To jest dość ciekawe, że Vegeta jest takim mocnym supportem. Vegeta raczej był gościem, który był dość egoistyczny. Często w Dokanie to działa w taki sposób, nie? Że karty, które są egoistyczne, też nie mają żadnych supportów. Saiyan Saga Accelerated Battle, Mission Execution, Giant Ape Power. Czy są tu jakieś zaskoczenia? Final Trump Card nie, ze względu na to, że chodzi o Ozaru. Pure Science nie. Oczywiście jest to
o tyle fajne, że mamy tutaj tę mechanikę Reversible Exchange, więc mamy tutaj kategorię 2 kart z osobna, więc rodzina Vegety też się łapie, mimo tego, że Nappa jest drugą połową tej karty. No i Gifted Warriors, no i Successors, no nie? Więc spoko, że tutaj zrobili to w ten sposób, bo gdyby tutaj był Vegeta plus Nappa, równie dobrze moglibyśmy wtedy spojrzeć na tę kartę i zerknąć, jaka tutaj jest ilość kategorii. 6 kategorii, nie ma Gifted Warriors, nie ma Vegeta's Family. Oczywiście nie ma też Giant Ape Power, bo na tej karcie oni się nie zmieniali w małpy. Ale Link Set, powiem wam, że Saiyan Roar! Wow! Teraz to dopiero zauważyłem. Okej, wybaczam to over 9000. Saiyan Warrior Race to jest Link. Royal Lineage typowy dla Vegety. Saiyan Pride też, ale niekoniecznie. Prepared for Battle, bardzo dobry Link. Saiyan Roar to jest 25% ataku i defa z tego co pamiętam. Z kartami, które się transformują w Ozaru albo w SSJ4. Szczerze? To jest gość, który by się nawet dobrze linkował z jakimś SSJ4 Vegetą. I on nie musi w ogóle być w Saiyan Sadze. Chociaż on ma support dla Extreme klasy, ale to jest tylko tutaj na Active Skillu. W pasywce ten support nie jest określony dla żadnej klasy. Dla Extreme czy dla Super. Podoba mi się ten Vegeta, chociaż no mówię, jest dość ofensywny i chciałbym zobaczyć jak będzie się sprawdzał defensywnie, ale póki co przejdźmy do tego Vegety, mamy jeszcze przecież Saibamena do sprawdzenia. Dobra, warunek znamy, sprawdźmy jak wygląda Nappa. No okej, widzę tutaj, że Nappa jest jakimś totalnym juggernautem, że tak powiem. 780% ataku i defa, oczywiście możemy go zmienić, to jest naturalne. Wysoka szansa na super atak. Czyli to nie jest tak, że wyprowadza normala, po prostu wyprowadza super atak albo nie wyprowadza. 50%, że wyprowadzi albo nie wyprowadzi. Przy przyjmowaniu ataku def, tu chyba mamy już rozjaśnioną sytuację, czyli Vegeta bije, a Nappa tankuje, tak? Tak to dobrze rozumiem. Przy przyjmowaniu ataku, czyli oczywiście możemy to wrzucić na pierwszego slota, bo to są buffy, które się aktywują przed, można powiedzieć, przyjęciem obrażeń. Def 150, redukcja damage'a 50%, jednorazowo redukcja damage'a 30, czyli mamy już 80, jeden raz. Def 50, redukcja damage'a 20%, gdy mamy naprzeciwko 2 albo więcej przeciwników, albo kiedy HP to 70% albo mniej. To jest fajne, że to nie jest jednorazowe, jednak no, warunki nie są oczywiste. Nie są oczywiste, bo w zasadzie zastanawiam się, w jaki sposób mielibyśmy zbić sobie to HP. No, Goku Kaioken, który jest pod całym leader skillem tego Vegeta Nappy, zbija sobie HP, kiedy atakuje super atakiem, więc sami moglibyśmy sobie to zbić, ale dodatkowe 20%, tu mamy już 50%, gość ma 100% redukcji damage'a, jeśli te wszystkie warunki się spełnią. Oczywiście jednorazowo, no nie? Ale po przyjęciu 5 ataków w bitwie, już widzimy dlaczego ma tutaj jednorazowo, po prostu jest to mechanika, która sprawia, że nawet jakbyśmy mieli przyjąć 10 ataków w bitwie, to po prostu nie będziemy przyjmować obrażeń. Permanentnie. Saiyan Saga... Wow, czekajcie, on tutaj odblokowuje dalej supporta z każdym atakiem przyjętym. Permanentnie. Saiyan Saga, sojusznicy, Ki 1, atak 5 i atak 10 dla Extreme klasy, czyli 15% powiedzmy dla Extreme klasy Saiyan Sagi. Po 10 atakach przyjętych, no umówmy się, że to jest, nie wiem kiedy mielibyśmy, w której to byłoby turze, ale 10 ataków to jest bardzo dużo. Możecie mieć, nie wiem, 3 tury tego Nappy i nie zdołacie wbić 10 ataków przyjętych. No, kto gra w Dokana, ten wie. Ale mamy kolejny raz ten sam support, czyli mielibyśmy tutaj 15, tutaj 30%. Potężny support, chociaż przypominam, że Vegeta buffował sobie tutaj 40%, a tutaj jeszcze kolejne 20%, nie? Tylko, że nie miał ki. Nie wiem w sumie. Za każdy atak przyjęty permanentnie 78% ataku, maksymalnie do 780. Pamiętajcie, ile on ma tutaj procentów na samej górze. I szansa nakryta 10% w tej turze. Czyli to się resetuje z każdą turą, ale statystyki są permanentne. Bardzo prosty ten Nappa jest, ale wiecie co? Jeszcze Active Skill i Super Attack zobaczmy. Greatly raises... Greatly raises def na 4 tury, czyli 50% defa na 4 tury, 50% ataku na 1 turę, immense damage i obszarowy atak. Miałem mówić, że nie ma gardy, ale zobaczmy jeszcze Active Skilla. Miałem mówić. Może być aktywowany, jeśli mierzymy się z 2 albo więcej przeciwnikami, albo kiedy mamy innego sojusznika z Saiyan Sagi w tej turze. Myślę, że to jest... No właśnie, nieoczywiste. Nieoczywiste, bo tak sobie myślę, Saiyan Saga, no przecież gramy tą kartą w Saiyan Sadze, ale tak sobie potem pomyślałem, że niekoniecznie. Niekoniecznie, bo
tak jak mówiłem, ja tę kartę, kurde, chętnie zobaczyłbym z jakimiś SSJ4 ze względu na ten Cyan Roar, ale tak, Garda i ten Taunt. Chociaż okej, Garda i Taunt sprawia, że wszystkie ataki przeciwnika z całej tury schodzą na nappę, więc znacznie łatwiej będzie wbić te 10 ataków przyjętych, no nie? Okej, dobra, to w takim razie tutaj to wybaczam i linki się troszeczkę zmieniają. Ojeju. Tough as Nails, Berserker, Brutal Beatdown. W zasadzie dobre linki spadły, bo spadło Cyan Pride, Royal Lineage i to moje ukochane Cyan Roar, ale zobaczymy w takim razie jak ten Cyberman, bo podejrzewam, że tutaj też będą podobne linki, ale nie takie same, to są typowo sciańskie linki. Więc tak naprawdę ten Cyberman to by się przydał do aktywowania tych warunków, a niekoniecznie do linkowania się z tym Nappą i Vegetą. Okej, trudno, wiecie co, trudno jest to ocenić w walce ze względu na to, że tu jest dużo ruchomych części, ruchomych warunków. Po przyjęciu jakichś tam ataków, po wyprowadzeniu parę ataków, mogą być tury, kiedy na przykład gość będzie wyprowadzał 5 ataków, albo może nawet, nie wiem, 6, może 6 nie może, ale 5 może będzie wyprowadzać i wtedy będziemy widzieć, jak te liczby rosną, ale karty pokroju Glorio czy Rose to są karty, które mają bardzo wysoki sufit i one są zabawne do grania, fajnie się nimi gra, tylko że one nie zawsze są konsekwentne, no nie? Są gorsze tury, są lepsze tury, więc wypadałoby tę kartę przetestować na wielu boiskach, w wielu kombinacjach, i przede wszystkim wiele razy. Ale na pewno jest ciekawa i na pewno cieszy mnie to, że to nie jest karta ograniczona tylko i wyłącznie do Saiyan Sagi, bo ten support Vegety, 40% tu i 20% tu, ataki efektywne przeciwko wszystkim typom, to jest naprawdę kuszące. Tylko pytanie, czy jeśli gralibyśmy cały czas Vegetą i on by sobie fajnie supportował te SSJ4 na przykład, czy on byłby w stanie z samą redukcją damage'a, no i jeśli wyprowadzałby tylko normale, tankować tego trzeciego slota, czy byłby w stanie to przytankować? Bo tak naprawdę zobaczcie, to nie jest dużo. 150% ataku to nie jest dużo, 100% ataku jest tutaj, ale to nie daje mu defa, to nie daje mu defa, to nie daje mu defa. Jeśli on nie będzie wyprowadzał super ataków, to on nie będzie miał w ogóle defa. No ma oczywiście jeszcze bazowo 250, ale ja musiał to zobaczyć. Uważam, że ta karta jest testowana, no bo na pewno oni testują te karty, ale chodzi mi tutaj tylko i wyłącznie o scenariusz, w którym ten Vegeta byłby sobie na trzecim slocie jako floater w jakiejś drużynie, w której on nie miałby grać pierwszych skrzypiec, czy on by był w stanie jakoś się wybronić. Natomiast, jeśli się okaże, że będzie fajna możliwość złożenia drużynki Mix, Saiyan Sagi, Giant Ape Power i ta karta będzie grana na liderze, no to wtedy myślę, że problem się troszeczkę sam rozwiąże, bo będziemy mogli raz nappę wrzucić na pierwszego slota, Vegetą grać jako kartą ofensywną i na pewno da to nam więcej opcji. Ja sprawdzę jeszcze tego Cybermana. Widzę, że pasywka tego Cybermana nie jest jakoś szczególnie długa, zaraz zobaczymy. Tak jak już wspomniałem wcześniej, jest on Extreme Int, więc gościu ma, a w zasadzie Cyberman. No dobra, no, czyli po prostu Cyberman. Więc ma dodatkowego dodge'a. Wow, tak, Team of Terror. O, new! Muszę wam to pokazać. Przecież to jest, moi drodzy, jeden z najbardziej niszowych linków w całym dokanie. New. Nie wiem, Speedy Retribution nawet już jest nieco bardziej. Okej, to jest prawdopodobnie najbardziej niszowy link w całym dokanie. Ale wydaje mi się... Nie, no muszę to... Czy to jest prawda? Czy to jest prawda, że ten link ma... No nie, no oczywiście, to jest zestaw kart, które mają ten link, więc moi drodzy, jeśli będziecie chcieli połączyć waszego nowego Cybermana z tym, ale nie będziecie mogli tego zrobić, bo ma takie samo imię, poza tym to jest karta Prima Aprilis sprzed 9 lat, powodzenia, albo może będziemy chcieli grać z SR Nappą, którym zadaje dużo obrażenia i nie ma passive skilla. Zajebiście, ale muszę przyznać, że atak def 20%, chłopy, jak to siądzie, ten Cyberman będzie wykręcał chore liczby. Spoiler, to nie siądzie. A więc, no dobrze, zobaczmy w takim razie. Tak, Team of Terror. Widzę, że są dwie kategorie tylko w tej karcie i ona akurat tym dwóm kategoriom przewodniczym. Co to kurwa jest? Typowa karta tylko i wyłącznie pod Saiyan Sagę. Szczerze, to jest tak oczywiste, że... Okej, co my tu mamy? Intro. Jeśli mamy sojusznika, którego nazwa to Cyberman, no oczywiście, że Cybermanem będę grał, albo Nappa w drużynie. A jeśli nie wybralibyśmy w ogóle karty do drużyny, to wtedy automatycznie Dokkan wrzuca Cybermana, nie? Czyli mamy intro darmowe. Albo jeśli mamy Saiyan Sagę przeciwnika, okej. Jednorazowo, ale permanentny efekt. Atak def 150. Rainbow Orby zmienia. Wyłączając niebieskie, czyli te, które ma Nappa i Vegeta.
i 70% szans na unik. No i już wiadomo o co chodzi. Przy atakowaniu z 12 key atak def 200, przez 6 tur redukcja damage'a 50% i super atak dodatkowy. A jeszcze zobaczymy co ma w takim razie na super ataku. A, ja nie sprawdziłem. Greatly raises attack def na jedną turę i supreme damage. Ok, czyli po prostu podnosi statystyki. Ok, dodatkowy super atak przez 6 tur od wejścia. Za każdego Saiyan Sagę sojusznika w tej samej turze atak def 150. I... Co? Co? Za sojusznika, którego... Wiecie co? Wiecie jak to śmierdzi? Darmową drużyną Saibamenów. Autentycznie to nie ma sensu, jeśli nie będzie darmowej drużyny Saibamenów, tak jak z klonami Goku Blacka, z Coolerami. Jedyne przykłady, kiedy mieliśmy Metal Cooler w nawiasie AGL, Metal Cooler w nawiasie Tech, więc to tak naprawdę były te same klony, tylko że można było je ze sobą łączyć, bo miały typ karty w nazwie. A tutaj, per ally whose name includes Saibamen attacking in the same turn. W jaki sposób to ma sens? Jakim sposobem mielibyśmy mieć w tej samej rotacji innego Saibamena, jeśli nie będzie jakichś darmowych Saibamenów? A to by oznaczało, że nadciąga w takim razie celebracja związana z... Znaczy ta celebracja, która teraz będzie w kwietniu, to będzie celebracja związana z Saiyan Sagą i dostaniemy darmowych Saibamenów. No innej opcji nie widzę, chyba że to jest jakiś żart. Ale nie widzę, żeby to był żart, bo efekty są normalne. Ki 3 atak 181, szansa na kryta 10, dodatkowy super atak i jeszcze dodatkowa szansa na super atak, nie? O co tu chodzi? Ale wiecie co mnie boli? 70% szans na dodge'a tylko. Moim zdaniem byłoby lepiej, gdyby było na przykład tak, że 70% jest bazowo, ale jeśli mamy jakiegoś tam nappę w drużynie, czy kogoś tam jeszcze, jakiegoś Saibamena, to dostaje plus 7%. Plus 7 za każdego Saibamena, więc miałby 84, byłoby to lepsze, a 70% no to jest więcej niż 50, ale mówię, kto gra w Dokana, tego 70% nieraz pewnie oszukało. Także dziwaczna karta. Oczywiście pierwsza część to jest bardzo oczywiste, o co tu chodzi, ale to w tej samej turze Saibamen jestem wręcz pewien, że będzie darmowa drużyna Saibamen. No jeśli nie, to ja nie wiem o co tu chodzi. Wejdę na najlepszą stronę z bazą danych w Dokanie. Saibamen. Ja mam kurwa grać N Saibamenem? Czy tym, którego nie da się już zdobyć, bo 9 lat temu był? No o co tu chodzi? No muszą być darmowe Saibameny. Muszą być. A więc, dziwaczna celebracja się zapowiada, ale bardzo ekscytująca bym powiedział. Saiyan Saga myślę, że potrzebuje troszeczkę odświeżenia. Być może w takim razie karty też z Saiyan Sagi dostaną jakieś EZA. Ja sobie zerknę tak szybciutko na karty z Saiyan Sagi, które mogłyby dostać EZA. Chociażby ten Nappa Vegeta, który... Gdzie jestem? BUM! No ja mam tutaj idealne... Wow! No Extreme, Saiyan Saga, linki dobre, Coward, nawet mamy, kurde bele, co my tu mamy jeszcze? Ten Nappa, Vegeta i Nappa mogą dostać. Nawet jakbyśmy zobaczyli tylko na karty Extreme. Raditz, Nappa dostają EZA, ten może Vegeta i Nappa dostanie EZA. No nie sądzę, żeby tutaj jakieś super EZA wpadło, bo nie widzę tutaj przestrzeni na super EZA. Co tutaj starego mamy? Może ten Raditz. Pamiętam, że tego Raditza bardzo chciałem, jak Extreme SBR był trudny. No, wiecie co? Jestem coraz bardziej przekonany do tej celebracji. I szczerze mówiąc, może będzie tak, że faktycznie będziemy mogli grać całą drużyną Saiyan Sagi, albo jakoś tam to wymieszać. Będziemy mieli trochę EZA, Saibamena, free-to-play Saibameny, Vegeta i Nappę jako nowych liderów. Kto wie. Tak czy siak. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie. Ja oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście napisali w komentarzu, jaka jest Wasza opinia, czy będziecie samonować. Ja zobaczę, bo mam sporo DS-ów. Obecnie, z tego co pamiętam, to 1997, czyli mój rocznik. Tyle DS-ów mam. Może tam zrobię 2 rotacje, bo warto, jak się ma tyle. No nie, ja tam na nic konkretnego nie zbieram, więc myślę, że sobie pozwolę, ale jeszcze zobaczymy, jak będzie wyglądać sytuacja. A więc śledźcie kanał. Miłego dnia Wam życzę. Zostawcie lajka, jeśli Wam się podobało. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. I widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.